Są takie samochody, które chlubnie zapisały się na kartach motoryzacji i z pewnością należy do nich Mercedes AMG C63, a kiedyś Mercedes C63 AMG. Po pierwsze, darł ryja jak warsza stara. Marian, ty gołe baby oglądasz! Z tej swojej V8, a po drugie potrafił zamienić tylne opony w dym. Po prostu był zajebistym sedanem sportowym, który dawał mnóstwo frajdy. I co? Jajco. I po 15 latach Mercedes postanowił, że C63 kultowe będzie samochodem czterocylindrowym z dwulitrowym silnikiem. Dlatego uważamy, że w tej sytuacji znacznie lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcecie mieć sportowego sedana, będzie Mercedes AMG, ale C43. I zaraz powiemy Wam dlaczego. Po pierwsze primo, podstawą i C43 i C63 jest ten sam silnik, czyli benzynowa, dwulitrowa, czterocylindrówka. Więc po co dodatkowo płacić za C63, bo moc też to jest ponad 400 koni w jednym i drugim przypadku. Po drugie, primo. Wrogiem samochodów sportowych jest masa. C63 waży o ponad 320 kg więcej niż C43. A po trzecie, primo. Cena. Kupując C43 w podstawie oszczędzacie ponad 150 000 złotych. Po czwarte primo wreszcie, Ultimo. część z mocy tych 680 koni w C63 pochodzi z silnika elektrycznego. 204 konie mechaniczne tam trafiają na tylną oś, a wiemy z doświadczenia również po tym, jak jeździliśmy paroma elektrykami po Silesia Ringu i pluginami, że niestety nie jest to rozwiązanie zbyt dobre do aut sportowych, bo po pierwsze auto jest mniej przewidywalne, po drugie trudniej jest je opanować, gdy ma tam elektrykę. I wreszcie po piąte primo, daj Lenar, ja Ci tu przyświecę, żeby ludziom pokazać, jak wygląda 455 litrów bagażnika. Przyzwoicie, jak na sportowego, rodzinnego sedana, prawda? To teraz posłuchajcie, ile ma C63. 280 litrów, tyle co miejski samochodzik, a nawet mniej segmentu B. To teraz takie pytanie mam, drogi Mercedesie. Na kupować rodzinnego sportowego sedana, do którego włożycie kabinówkę albo dwie? Zacznijmy od jego najbardziej kontrowersyjnej części, czyli 2 litrów i 4 cylindrów. Ta kontrowersja wygląda tak. Oj, jakoś. Ale się macha, podnosi prawie do pionu. 2 litry pojemności, zaledwie. 4 cylindry, zaledwie. Ale jest to sprawdzona jednostka, dokładnie ta sama, którą stosowano i stosuje się nadal w Mercedesie A45. Zalety ma dwie. Kute korbowody to jest raz i kute tłoki. I to jest bardzo ważne, bo dzięki temu jest naprawdę wytrzymała. Tu natomiast na potrzeby C43 ją zmodyfikowano. A zmodyfikowano ją tak, że tutaj turbosprężarka na przykład ma specjalne elektryczne wspomaganie. Mianowicie zainstalowano na wirniku silniczek elektryczny, który zanim jeszcze ten wirnik napędzą spaliny, to już napędza turbinę i rozkręca ją do 175 000 obrotów na minutę. Czyli robi to tam, gdzie jeszcze te spaliny nie wpadły, jeszcze nie napędziły tego wirnika, to już zrobiła to elektryczne wspomaganie. Dzięki temu praktycznie całkowicie zlikwidowano turbodziurę. Moc silnika 408 koni mechanicznych, moment obrotowy 500 Nm, ale oprócz tego, co wspomniałem, czyli oprócz tej turbosprężarki, tego wszystkiego kutego i tak dalej, to zrobili tutaj mild hybryda. Tak, 48V instalacja elektryczna, ale odpowiada ona tutaj nie tylko, nie wiem, za jakieś tryby żeglowania, za to, że się zatrzymujecie i silnik się wyłącza, za rozruch samochodu, nie. Ona też tutaj pełni taką rolę boostu. Dodatkowe 14 koni mechanicznych w trybie torowym, w trybie sportowym. W momencie, kiedy pełne obciążenie robicie silnika, to pojawia się dodatkowe 14 koni mechanicznych, więc można przyjąć, że pełna moc zestawu to nie 408 koni mechanicznych, tylko 422 konie mechaniczne. Natomiast jest jedna wada całego tego rozwiązania, bo wyobraźcie sobie, że w poprzedniku tam również mieliśmy C43 wersję, tylko tam mieliśmy V6. Tutaj mamy już rzędową czterocylindrówkę umieszczoną, jak widzicie, wzdłużnie. Przy czym, mimo że to są 4 cylindry, to samochód jest o 100 kg cięższy niż poprzednie C43 z 6-cylindrowcem. Więc popaprane to wszystko i ta ekologia, natomiast no, dzięki temu samochód przynajmniej spala 2,5 litra na setkę. Ale wzdłużne umieszczenie tego 4-cylindrowca przyniosła
przyniosło, a ona jest w 2 pozycjach otwierana, to fajne, możecie ją tutaj tak mieć i rzeczywiście ona się tutaj blokuje w tym miejscu, a jak chcecie ją zamknąć, to wtedy trzeba mocniej. Natomiast zaletą tego, że wzdłuż nie umieszczono tego 4-cylindrowca tutaj, jest to, że samochód ma napęd na 4 koła, ale taki prawdziwy, prawilny, który może sobie przenosić dowolnie ten moment obrotowy i moc. I standardowe ustawienie, jak ruszacie, jak jedziecie i nic się nie zmienia, to jest takie, że tutaj macie aż 69% tej mocy i momentu, a z przodu tylko 31%, co oznacza, że samochód powinien mieć charakterystykę tylno-napędową. Z rzeczy stylistycznych auto ma zmodyfikowane zderzaki z przodu i z tyłu, w związku z czym jest nawet ciutkę dłuższe od zwykłego Mercedesa klasy C, ale jest też od niego wyższe o 1,5 cm przez to, że ma wielkie koła. Nasze koła to są 20-calówki, które wymagają pewnej dopłaty, natomiast w standardzie dostajecie 18 cali. No oczywiście mamy tutaj te wspomniane inne zderzaki, mamy trochę inny grill, mamy znaczek AMG, mamy już u nas reflektory HD, które potrafią wyświetlać, o Digital Light jest napisane nawet, które potrafią wyświetlać pewne wskazówki na drodze. Jak na przykład przekraczacie linię, to na linii pojawia się znaczek, że uwaga, zjedź do środka i naprawdę działa to fantastycznie. Nawet potrafi Wam doświetlić dodatkowo znak drogowy albo osobę, która idzie poboczem, więc działają świetnie. Z dodatków mamy pakiet karbonowy za 10 000 złotych, który obejmuje lustereczka z karbonu i obejmuje też tę lotkę tutaj. Mamy prawdziwe wyloty z prawej i z lewej strony, bo wydechy są 2, nie są to atrapy, wygląda to fajnie i nawet ten dyfuzor, te płetwy ma naprawdę całkiem solidne, dosyć głęboko tam pociągnięte, więc faktycznie może pełnić jakąś aerodynamiczną funkcję, a nie jest tylko dla ozdoby. Hamulce, ceramiki nie ma tutaj, nawet za dopłatą, natomiast przednie tarcze mają 37 cm średnicy, więc całkiem nieźle i aż 6-tłoczkowy zacisk ten aluminiowy. No i są nawiercane, jak widzicie, czyli perforowane dla lepszego chłodzenia. Mają też wloty, kanały takie specjalne tam od tyłu, które dodatkowo je chłodzą. Tylne mają 32 cm średnicy i jednotłoczkowy pływający zacisk. No zobaczymy, jak to będzie sobie radziło z całkiem sporą masą i tak, mimo że jest lżejszy od C63, to wcale nie jest lekki, bo waży 1750 kg. Więc to nie jest mało jak na sportowego sedana segmentu D. To tradycyjnie najpierw z przodu. O Boże, muszę zamknąć drzwi, żeby się tutaj wyregulować. Jest tutaj z przodu tak kompaktowo, tak bym to ujął. Wszystko otacza pięknie. O, zobaczcie, nawet jak tutaj siedzę, nie mam tu zbyt wiele miejsca, no ale ja chłop jestem. No mówię, tak otacza mnie to auto, tak bym powiedział. Ok, no ale teraz powiedzmy gdzieś tam mogę kawałek dalej pojechać. No więc tak. Te dodatkowo płatne 27 000 złotych sportowe fotele są dosyć tutaj solidnie, masywne takie. No i ograniczają zdecydowanie ilość miejsca na kolana, natomiast tam na stopy jeszcze tego miejsca trochę jest. Wyprofilowany jeszcze jest tak, tutaj ma takie wybrzeszenie, że naprawdę siedzicie i taka wyższa osoba mojej postury będzie waliła tutaj kolanami, gdzie tam z przodu przecież pamiętacie, też nie miałem zbyt dużo miejsca. Nisko opadająca linia dachu plus szklany dach, no też niestety, no plus za wysokie oparcie powiedzmy i za siedzisko, które jest w ten sposób wyprofilowane, że podpiera tutaj uda. Ale w dłuższą drogę po prostu będzie tutaj wysokiej osobie mało wygodnie. Do 1,70 m to jest maks. Z rzeczy użytkowych i użytecznych i przyjemnych podłokietnik, który ma, zobaczcie tutaj, uchwyt na telefon, ale dodatkowo jak go wysuniecie, to jeszcze pojawiają nam się 2 uchwyty na kubki. Bardzo fajne, sprytne rozwiązanie. Ładne czerwone pasy, przyjemna bardzo skóra na tych sportowych fotelach, czy dwie dodatkowe strefy klimatyzacji i to jest taki dotykowy panel, jak widzicie on cały się ugina, więc te przyciski są haptyczne, czują, w który naciskacie, a cały panel pracuje. 2 nawiewy tutaj. Jakość wykonania jest całkiem niezła, powiem Wam. O ile ostatnio narzekaliśmy na przykład na to, jak to wygląda w przypadku SL-a, gdzie wszystko skrzypiało, trzeszczało i się trzęsło, to tu jest fajnie, to jest ładne skórzane, albo pseudoskórzane.
to jest też skórka albo pseudoskórka. Na fotelach na pewno jest nappa i ten fotel jest też fajnie tutaj obity z boku, więc bardzo ładnie, estetycznie to wygląda. Nawet takie elementy jak to, no, czasami gdzieś tam słyszycie taki pusty dźwięk, jak wydają z siebie, ale nie jest to tak aż irytujące, jak potrafi być w niektórych Mercedesach. Ładnie, schludnie, estetycznie i nawet drzwi się zamykają. Premium. A jak wsiądziecie do środka, to wszystko brzmi zupełnie inaczej, ponieważ nasz egzemplarz ma za 3000 zł Sound Enhancer AMG coś tam. Taki pakiet, który sprawia, że z głośników słyszycie V6 albo V8. Czyli kiedyś kupowaliście sobie V6, V8 po to, żeby ryczeć na zewnątrz, pokazywać ludziom, że jesteście V8, a teraz zrobili Wam 4-cylindrówkę i każą tego wszystkiego słuchać, ale tylko tam w środku. I zobaczycie, jak to brzmi. Tutaj z przodu wnętrze takie jak w standardowej C-klasie, poza pewnymi elementami takimi wyróżniającymi, jak na przykład czerwone przeszycia tutaj, jak te karbonowe wstawki za 5000 zł dodatkowo, całkiem niewiele jak na tyle karbonu, tak ładnie wyglądającego. Tu natomiast szkoda, że nie ma tego karbonu, tylko zostało piano. Karbon by się na pewno dużo mniej rysował. Solidność zamontowania tego dużo lepsza niż na przykład w Mercedesie SL, którego Wam niedawno pokazywaliśmy. Te materiały są tutaj naprawdę przyjemne, naprawdę fajnie to wszystko zmontowano, dosyć solidnie, nic się nie buja, jedynie można mieć zastrzeżenia do niektórych dźwięków, tych takich pustych, to dokładnie tak jak tam z tyłu. Ja osobiście też nie lubię tych dotykowych już przycisków do przesuwania foteli, bo trudno wyczuć, jak mi przeskakiwało, to było to dużo przyjemniejsze. Same fotele, jak wsiadacie w nie, to się wręcz zapadacie i sprawiają wrażenie, pierwsze wrażenie, niewygodnych. Ale w długiej trasie są ultra wygodne, naprawdę. Wczoraj przyjechałem tutaj na Silesia Ring ponad 300 km i bez żadnego bólu w kręgosłupie, naprawdę są eleganckie, jeżeli chodzi o dłuższe trasy. Szkoda, że ograniczają miejsce z tyłu. Te jeszcze mają dodatkową wentylację za 4000 zł. Tryby jazdy. Jest ich pierdyliard i możecie nimi sterować sobie albo tutaj z ekranu, albo tymi dwoma pokrętłami. Zdecydowanie wolę rozwiązania takie jak w Audi czy w BMW, bo są zdecydowanie czytelniejsze niż to, co mamy tutaj. Niemniej trybów jest oczywiście kilka, możecie mieć też indywidualny, możecie mieć Sport, Sport Plus, a oprócz tego możecie sobie sami sterować. I tak, pokrętło się to wciska, a tutaj jeszcze są dodatkowe przyciski, które zmieniają, na przykład włączają albo wyłączają kontrolę trakcji. To pokrętło odpowiada za tryby jazdy. Czyli na przykład w Sport Plus teraz chcemy. Możecie zamiast pokręteł używać sobie właśnie ekranu. Tutaj mamy kontrolę trakcji, czy całkowicie da radę ją wyłączyć, czy tylko będzie taka lekko dezaktywowana. Sport Handling Mode. Mamy tylko tyle, a teraz jak to przytrzymamy, to mamy całkowicie wszystko wyłączone. No to już jak mamy wszystko wyłączone, to możemy wyjeżdżać na tor. A jeszcze oprócz tego macie tu Setting Select, czyli sobie przyporządkować możecie pod to pokrętło tutaj, co chcecie pod nim mieć. O, widzicie jak ono się zmienia? Tylko że to samo możecie zrobić na tym pokrętle. Układ wydechowy. Ok, dobra, niech będzie. Ja wolę mieć tutaj, kontrolę trakcji, a tutaj wolę mieć co? Sprężyny? No, sprężyny, bo dzisiaj na przykład przydadzą się takie bardziej miękkie nastawy sprężyn. No, warunki dzisiaj iście zimowe na Silesia Ringu. Hamować hamuje. No na szczęście oczywiście mamy zimówki. No gdzie bez zimówek byśmy tutaj szaleli. Niemniej i tak trzeba uważać, żeby nie... O właśnie, bo już się zaczyna ślizgawica. No dzisiaj to będzie zdecydowanie więcej ślizgania się niż jeżdżenia. W rzeczy samej. Ale pięknie reaguje ten napęd. Ależ ładnie on reaguje. Ja cię kręcę. On naprawdę jest mocno ustawiony nad sterownię, ten samochód. Ale słyszycie ten dźwięk? To jest właśnie to, o czym mówię. Wszystko tutaj, ten Sound Enhancer, to pochodzi z głośniczków. I to jest katastrofa, jak to brzmi. Co więcej, jak zaczynacie mocniej przyspieszać, to słyszycie, jak tutaj z tyłu w głośniku coś rezonuje. Jeszcze na wolnych obrotach do tych 2-3 tysięcy, okej, w porządku, ujdzie. Ale przy wyższych 5, 6, 7 to w ogóle jest jakiś absurd. Natomiast wchodzicie pięknie sobie slajdami z zakrętu w zakręt nim. To niesamowite. Niesamowity ma napęd na 4 koła.
Nic tam jest nieskalana ta tylna oś żadną elektryką i to bardzo przyjemnie i dobrze czuć. W zasadzie to w tych warunkach to wcale nie mam ochoty nim zapalać, mam ochotę się po prostu ślizgać. Chociaż niektóre zakręty da się naprawdę pokonać ostrzej. Bardzo przyjemnie w prowadzeniu. Mega! To jestem tym zszokowany, powiem Wam. Nawet jak się przegnie, to łatwy jest w kontrowaniu. I zdecydowanie czuć tylno-napędową charakterystykę. Jeżeli chodzi o napęd, nie mogę się absolutnie do niczego przyczepić. Tutaj ten napęd na 4 koła. Ułatwia trochę też życie to, że on ma skrętną tylną oś o 2,5 stopnia i faktycznie na tych wolniej pokonywanych zakrętach macie takie wrażenie, zobaczcie, kurna, to był dobry boczur. No, ale powiem Wam też z drugiej strony, że jakbyśmy... I powolutku teraz, powolutku, tu przesadziliśmy w zakręcie i jednak potrafi jak tylno-napędowe auto Was trochę wywieźć. I to mi się podoba, bo taki zawsze był Mercedes AMG z literką C w nazwie. Czy to był C43 poprzedni, czy to był C63, to te samochody po prostu się lubiły ślizgać bokami. I identycznie jest w tym wypadku. Hamowanie na takim śniegu to nie jest nic przyjemnego, naprawdę. Trzeba to robić odpowiednio wcześniej, niemniej i tak jestem w szoku, że tutaj 160 osiągamy na tej prostej. Bardzo fajnie działa w trybie sportowym ta skrzynia biegów. 9-stopniowa MCT, tak ją nazywa Mercedes. Multi-Clutch Technology, ale nie polega to na tym, że ona ma 1, 2 czy więcej sprzęgieł. Po prostu sprzęgło jest tutaj jedno, mokre, ale ponoć dzięki tej technologii, którą coś tam pokombinowano, auto potrafi bardzo szybko zmieniać biegi. I faktycznie ten efekt zmiany tutaj biegu jest bardzo, bardzo przyjemny. W takim trybie sportowym. Ta skrzynia się nie gubi, ona wie, co ma robić. No, jest tak, jak być powinno. Złego słowa tak naprawdę nie można też powiedzieć o tym silniku. Bardzo dobrze dogaduje się z tą skrzynią MCT. Speedshift 9G-9, bo chyba taka jest jej pełna nazwa. Spontanicznie wkręca się na te obroty. Cały czas jest gotowy do tego, że jak dodacie gazu, to po prostu będziecie jechali. Spontanicznie bardzo wkręca się na obroty. Faktycznie tutaj to wspomaganie elektryczne tej turbosprężarki zdaje się działać, bo nie ma żadnej absolutnie turbodziury. Natomiast, no niestety nie ma tutaj w tych torowych warunkach tej magii też, jaką dawało Wam AMG, to prawdziwe AMG z silnikiem V8. Także może i zaskoczyć z tym napędem swoim. Mimo że Formatic to jednak zdecydowanie usposobienie tylno-napędowe i trzeba się tutaj trochę pobawić tą kierownicą, ale no mnie się to akurat bardzo podoba. Ja uwielbiam takie samochody. No dobra, to teraz jeszcze czas tylko sprawdzić, co potrafi w trasie. Jeszcze z takich spostrzeżeń torowych. Super, że tutaj w tym miejscu jest tak szeroka ta konsola środkowa, bo można się zaprzeć tutaj nogą. Ona też, pomimo tego, że nie jest obita żadnym przyjemnym materiałem, tylko jak słyszycie, plastikiem, to nie jest to tutaj na wysokości kolana, tylko jest to tutaj na wysokości raczej tego, no jak to się nazywa, fizjoterapeutka mi kiedyś mówiła i na biologii mówili. Łydki, o właśnie, łydki. Ja to wiesz pan, mam łeb do satyry. Gorzej jest tutaj z tej strony, ponieważ ten uchwyt w drzwiach wali Was prosto tutaj w kolano, a raczej Wy kolanem walicie w niego. I to jest bardzo nieprzyjemne akurat. No a teraz w trybie komfortowym jesteśmy, tym pokrętłem sobie tu na kierownicy wrzuciliśmy komfort, włączoną mamy kontrolę trakcji. No i co jest dla Was istotne w takim sportowym samochodzie, jak jeździcie na co dzień? No istotne przede wszystkim jest komfort sam jazdy, czyli żeby zawieszenie było przyjemne, żeby było cicho w środku, żebyście niewiele paliwa zużywali, czyli żeby to był po prostu przyzwoity, normalny, codzienny środek transportu. Jak jest w wypadku C43? Mogę sporo na ten temat powiedzieć, ponieważ wczoraj tutaj na Silesia Ring nim przyjechałem. Pomimo że mieliśmy 4 auta do wyboru, to ja akurat wsiadłem w C43, bo byłem jego najbardziej ciekaw.
I mam kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, na drogach gorszej jakości, tak jak teraz tutaj jeździmy, to zawieszenie jest zdecydowanie sztywne, twarde. Szczególnie kiedy to są poprzeczne, ostre nierówności albo takie poprzeczne jak próg zwalniający. I to wtedy naprawdę dobrze ta 20-calowa felga i ten zawias dają o sobie znać. Jest po prostu nieprzyjemnie. Takie wpada po prostu momentalnie sztywno w taką jedną krótką wibrację. Jak jest nierówna droga, tak jak tutaj, to pracuje bez zarzutu. Bardzo ładnie wybiera każdy dołek, bardzo ładnie wybiera każdą kolejnę, bardzo ładnie te nierówności drogi minimalizuje i nie przenosi ich na Wasze ciało tak bardzo, jak moglibyście się spodziewać. Więc i tak, i nie. Na autostradzie, jak jedziecie, najbardziej dają się we znaki takie na przykład nierówne łączenia między wiaduktami, jak są. To tak nieprzyjemnie podskakujecie, a nawet od tej 20-calowej felgi macie wrażenie, że pochodzi po prostu hałas. Oczywiście to wszystko mówię w trybie komfortowym, czyli nieutwardzony zawias. Jeżeli chodzi o hałas w środku w samej kabinie, do 140 nie mam uwag. Jest naprawdę przyzwoicie, można normalnie gadać. Niefajne jest to, że nie można w ogóle wyłączyć tego dźwięku tutaj w kabinie. Już skoro zrobili samochód, który ma być do tańca i do różańca, to mogli skonstruować ten wydech tak, żeby on kompletnie był niesłyszalny tutaj w kabinie, jak się jedzie w codziennym użytkowaniu. A to jest znowu przez te wszystkie głośniczki, takie odnoszę wrażenie, znowu nie jest to do końca naturalne i znowu to bardziej drażni uszy, niż je pieści. Wcześniejsze C63 to z V8, no tam nie musieliście mieć żadnych przycisków wzmacniających dźwięki. Nie drażnił Was ten dźwięk absolutnie, nawet jak jechaliście spokojnie poza miastem i oczekiwaliście od tego auta komfortu. Przeciwnie, on cały czas pieścił Wasze uszy. Tutaj jest to po prostu wkurzające. Jeżeli chodzi o wyższe prędkości, takie na przykład autostradowe, to naprawdę dobrze się prowadzi, pewnie i stabilnie. I to jest też w nim fajne, bo nawet jak skoczycie do Niemiec i będziecie mieli pakiet ten AMG Driver i przesuniętą blokadę prędkości na 265 km na godzinę, to będziecie i tak przy tej prędkości czuli, że pewnie się prowadzi. Powyżej 160 na godzinę już dają o sobie znać szumy opływające tutaj całą kabinę. Oczywiście pochodzą one też od szklanego dachu, który jest w naszej opcji i to możecie sobie śmiało darować, bo z dachem klasycznym będziecie mieli nie tylko sztywniejszą konstrukcję, ale też niższą masę, a do tego jeszcze obniżony środek ciężkości. Zużycie paliwa. To też zostało stwierdzone. Właśnie przy takiej normalnej, codziennej jeździe to będzie 10 litrów. Z tym musicie się absolutnie liczyć. 11-12 jest osiągalne już jak jeździcie ekspresówkami. Jak będziecie zachrzaniali, naprawdę będzie to szybka jazda taką właśnie niemiecką autostradą, czyli od 160 gdzieś tam do 180 czy 200 to już 15-16 litrów. Wszystkie te wartości to dosyć dużo jak na 2-litrowy motor. No to jest 10,3 litra naprawdę z niedługiego dystansu bocznymi drogami, gdzie się jedzie 50-70 na godzinę. Natomiast przy 120 na ekspresówce, co ciekawe, będzie to podobna wartość, no może do 11 litrów. Ogółem, jako samochód taki do codziennej jazdy, to jest bardzo fajne auto. Mówię to z ręką na sercu. Ma bardzo fajny układ kierowniczy, bardzo fajną tą skrzynię biegów, która jednak ma pewien mankament. I o nim muszę powiedzieć, bo to teraz też nie zauważymy tego, ale objawia się to tym, że na przykład nie jedzie nikt za nami, nie jedzie. Chcecie się zatrzymać, zatrzymujecie się prawie do zera, chcecie przyspieszyć, nie ma mocy. Teraz to jeszcze się obudził po sekundzie, ale przez tego mild hybryda, kiedy on wyłączy silnik spalinowy, to powiem Wam, że potrafi tak mu obciąć moc, że kładziecie nogę na pedale gazu, a tam przez 3 sekundy absolutnie nic się nie dzieje. Jakby biegał po polu i szukał tych koni mechanicznych. To koniec piany, tak? I to katastrofalnie działa wtedy ta skrzynia biegów. Więc zamiast trybu komfortowego lepiej jeździć w sporcie, tak naprawdę, bo jest ten sport zdecydowanie przyjemniejszy. Kontynuując tę myśl, że to jest niezłe auto. Podoba mi się spontaniczność tego silnika, reakcja na gaz tutaj. Podoba mi się praca tego napędu na 4 koła. Skrzynia w trybie sportowym jest świetna. No, dużo jest tutaj naprawdę dobrych, fajnych, miłych elementów. Tylko to nie jest AMG. I to jest problem tego samochodu. AMG były dzikie, narwane, szalone, były sportowymi, rasowymi samochodami z krwi i kości i z takimi mi się kojarzą od wielu, wielu lat. Były sportowymi,
autami, z których wysiadaliście mokrzy wszędzie. Tu oblani potem, a tutaj nie powiem czym. Tutaj tego nie ma w tym aucie nawet grama starego, poczciwego AMG. To jest po prostu szybki Mercedes klasy